Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy babkę budyniową. I to jest fajna babka, ponieważ za każdym razem, kiedy dodacie inny budyń, babka będzie smakować inaczej. Można dodać budynie czekoladowe, można dodać budynie śmietankowe, bananowe. Naprawdę tutaj jest bardzo duży wybór. I już Wam mówię, co będziemy potrzebować do tej babki. Będzie nam potrzebna mąka tortowa, przesiana już. Tu jest 170 gramów, jest to mniej więcej szklanka mąki, szklanka pojemność 250 ml. Będą nam potrzebne 4 średnie jajka. Zaznaczam, że wszystkie produkty muszą mieć temperaturę pokojową. Do tego będzie nam potrzebne 100 gramów cukru, takiego najlepiej miałkiego, takiego do wyrobów cukierniczych, taki jest najlepszy, on nam najszybciej się ubije z białkami. Do tego około 180 ml śmietany 30 słodkiej. Do tego będzie właśnie na początek 90 gramów budyniu. Bez cukru. Ja tutaj mam budyń bez cukru i już Wam pokazuję, jaki ja budyń dałam. Dałam jeden budyń o smaku kawowym, jeden budyń o smaku orzechowym i moje budynie bez cukru, każdy miał 40 gramów, więc troszkę mi brakowało, to dodałam tutaj małą łyżeczkę takiego zwykłego, ciemnego kakao. Kawa z tymi orzechami pachnie bardzo, no ekstra, no świetnie. Do tego troszkę tego kakao, podejrzewam, że babka będzie pyszna. I oczywiście proszek do pieczenia, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystko zależy, czym będziecie dekorować swoją babkę. Może być to cukier puder, może być to lukier, a może być też roztopiona w kąpieli wodnej czekolada. Także to już zostawiam dla Was. Każdy przystroi swoją babkę tak, jak będzie chciał. Co pierwsze zrobimy? Oddzielimy, słuchajcie, nasze białka od żółtek. Białka od żółtek oddzieliłam i będę ubijać białka. Daję tutaj dosłownie szczyptę soli i zacznę ubijać nasze białka po 3-4 minutach. Jak zacznę ubijać, gdy one będą już lekko spienione, będę po płaskiej łyżeczce dodawać cukru i dalej ubijać. Białka muszą być naprawdę dobrze ubite. Białka są już ubite na sztywno z cukrem. Dodam tu teraz po jednym żółtku i delikatnie wymieszam. Wleję naszą śmietankę 30. Mówię, temperatura, wszystko musi mieć temperaturę pokojową. I mieszamy tak, żeby śmietanka czasami nam nie osiadła na samym dole naczynia.
Kiedy dolaliśmy połowę naszej śmietanki, do mąki dodajemy budyń, dodajemy proszek do pieczenia, wymieszajmy to porządnie. I będziemy dodawać teraz ze 3-4 łyżki naszej mąki z budyniem. Delikatnie mieszamy. Znów dolewam śmietanki. I mąkę i tak na przemian. Mieszamy ciasto tylko do wymieszania składników, nie dłużej. Ciasto wygląda tak i taką ma konsystencję takiej gęstej śmietany. I będę teraz blaszkę. Jaką blaszkę? To wszystko zależy od Was, jaką chcecie. Ja zrobię go w takiej małej keksówce. Blaszkę mam dobrze wysmarowaną masłem i obsypaną bułką tartą, ale można też blaszkę wziąć i wyłożyć papierem do pieczenia. Ciasto wyłożyłam, wyrównuję. I takie ciasto wsadzam do nagrzanego piekarnika z grzałką góra-dół na 170 stopni około 40 minut, ale po około 30-35 minutach trzeba sprawdzić patyczkiem w środku, czy już jest gotowe. Także pieczemy do tak zwanego suchego patyczka. No i minęło 40 minut, ale gorąco. Już Wam pokazuję. Moja babka jak zwykle pękła, ale ja zawsze mówię, jak pękła, to znaczy, że się do mnie uśmiecha. Zobaczcie, jaki ma uśmiech. Piękny. Tak wygląda. Oczywiście jak zawsze pokażę Wam, jak przestygnie, jak wygląda w środku. Pachnie naprawdę fajnie, bo to jest taki, będzie smak orzechowo, taki orzechy laskowe i kawa. Dodam troszeczkę, tak jak widzieliście, kakao, ale w sumie pachnie właśnie taką orzechowo-laskową kawą. Pycha, normalnie podejrzewam, że będzie pycha, bo pachnie w całej kuchni. Także za chwilkę ją wyciągnę, no tak gdzieś za 10 minut wyciągnę ją na kratkę, żeby mi ostygła i oczywiście Wam pokażę, przekroję i pokażę Wam, jak wygląda w środku. No, babka już mi wystygła. Teraz na takiej kratce ją po prostu położyłam, żeby ona nie zaparowała mi od spodu. Przekroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Jest bardzo mięciutka. Bardzo. O. A tak wygląda w środku. A pachnie? Pięknie.
pasuje. O. Mięciutka. Bardzo mięciutka jest. O. Pyszne. Naprawdę pyszne. I świetne jest to, że właśnie jakiego budyniu dodacie, taki będzie miała smak babka. Naprawdę świetne. Orzechy laskowe i kawa. Bardzo dobry smak. Polecam, bo jest naprawdę, o, widzicie, nic się nie dzieje. Pyszniutka babka. Nowy ostrz. O. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa.